Cześć, tu Bartek Czekała ze strony universeofmemory.pl i .com. O statynach na tym kanale mówiłem już dosyć dużo. Mówiłem, jakie są potencjalnie alternatywy dla statyn. Opisywałem wszystkie skutki uboczne statyn, czy prawie wszystkie, i opisywałem, dlaczego jest to po prostu dokładnie toksyna mitochondrialna. Opisywałem, jaki ma wpływ na długość życia branie statyn. Słusznie uważam, że czasami podnosiły się jakieś tam głosy w komentarzach, no dobra, ale co z badaniami? Przecież mieliśmy wiele szeroko zakrojonych badań, które trwały na przykład 7, 10, 15 lat i one pokazywały, że ryzyko wystąpienia jakichś incydentów czy chorób układu sercowo-naczyniowego jest znacząco dziesiątki procent niższe u osób, które biorą statyny, u osób, których obniżamy cholesterol, względem osób, które były grupą kontrolną. I właśnie tym chciałbym zająć się w tym filmiku. Chciałbym pokazać po prostu matematycznie, jak tak naprawdę badania manipulują, bo trzeba to po prostu otwarcie nazywać manipulacją. I oczywiście jest całe mnóstwo naukowców, którzy dokładnie tak to ujmują, że jest to manipulacja danymi, więc prześledzimy sobie takich wiele szeroko zakrojonych, wielkoośrodkowych badań dotyczących obniżania cholesterolu, między innymi poprzez użycie statyn, i zobaczymy, jaki to ma wpływ właśnie na wystąpienie chorób układu sercowo-naczyniowego. Natomiast robimy to oczywiście ciut inaczej, bo tłumacząc matematycznie, na czym polega ta manipulacja. Absolutna większość osób niestety nie czyta specjalnie szczegółowo badań, a nawet jak widzi jakieś liczby, to po prostu nie bardzo wie, jak je interpretować. Tyczy się to tak naprawdę wszystkich osób, które nie siedzą w tym temacie, które nie mają dużo czasu. Największą absolutnie zarazą oczywiście jest dziennikarstwo medyczne. Bardzo często po prostu dziennikarze coś tam chwytają, pierwszą rzecz z abstraktu i potem komunikują to światu. To oczywiście sięga setki tysięcy albo miliony osób i potem różnego rodzaju głupoty są absolutnie powielane. I ta manipulacja, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć, i ona tyczy się tak naprawdę, szacunki są różne. Niektórzy mówią o 50, niektórzy o 60, niektórzy o 70% wszystkich badań. Będzie tyczyła się podawania korzyści płynących z różnego rodzaju interwencji w kategoriach ryzyka relatywnego zamiast ryzyka absolutnego, co absolutnie zmienia percepcję tego, jak po prostu dana interwencja działa. Więc generalnie bardzo często jest tak, że właśnie zobaczymy jakąś liczbę 50-60% i człowiek myśli, wow, aż o tyle po prostu poprawia na przykład moją szansę na przeżywalność branie tego leku czy tego suplementu, a w rzeczywistości okazuje się, że te 50-60% bardziej jest równe 1 albo 2%, bo aż tak, można powiedzieć, są olbrzymie te różnice. Więc można powiedzieć, że olbrzymia część badań tak naprawdę to są takie właśnie rybki rozdymki. One tak naprawdę są malutkie, naprawdę nieznaczące, nic nam nie mówią, czy mówią nam, że dana interwencja tak naprawdę nic praktycznie nie robi, ale używając ryzyka relatywnego potrafią się rozdymać. I mamy tą rybkę właśnie rozdymkę i na końcu tak naprawdę, mówiąc brutalnie, mamy rybkę wydymkę, bo interpretacja właśnie badań poprzez pryzmat ryzyka relatywnego prowadzi do dymania ludzi. Tak, przepisywania im lekarstw, przepisywania suplementów, które nie mają absolutnie żadnego sensu, albo ich skuteczność jest szalenie niska, a jeśli dodamy do tego profil efektów ubocznych, leków na przykład takich jak statyn, okazuje się, że tak naprawdę ten stosunek korzyści do ryzyka jest olbrzymie negatywny. Natomiast oczywiście musimy zacząć tak naprawdę, zanim dojdziemy do omówienia badań, od omówienia tego, czym jest ryzyko relatywne, czym jest ryzyko absolutne, jak się je liczy. Wiem, że jesteś głodny wiedzy, ale mam nadzieję również, że jesteś głodny dobrego papu, mianowicie mięsa, ponieważ czas na przerwę, aby przedstawić sponsora tego odcinku, którym jest jak zawsze Mięsna Paczka. Jeśli ktoś jeszcze nie zna, to Mięsna Paczka jest dostawcą certyfikowanego ekologicznego polskiego mięsa z polskich hodowli. Ta hodowla odbywa się jak Bozia przykazała, to znaczy nie ma żadnych boosterów wzrostu, nie ma żadnych antybiotyków, cały chów odbywa się naturalnie. Mięsna Paczka dostarcza nam właśnie takie mięsko. Jak można je zamówić? Bardzo prosto, wchodzimy na stronę Mięsnej Paczki. Można sobie wybrać jednym z gotowych paczek, które już Mięsna Paczka skompletowała dla po prostu twojej wygody, ale jeśli masz jakieś swoje preferencje, jeśli chodzi o kubeczki smakowe, czy kulinarne, czy twoi bliscy, to można skompletować własną mięsną paczkę. Punkt drugi, wybieramy, gdzie ta paczka ma przyjechać, i punkt trzeci, otwieramy drzwi, i tam właśnie
będzie. Ona jest świetnie zabezpieczona, jest tam warstwa izolacyjna, mięso jest zmrożone suchym lodem, więc można je bezpośrednio przełożyć do zamrażarki i wyjmować, kiedy po prostu będziemy chcieli je ugotować, co drastycznie, przynajmniej to mogę powiedzieć z mojego punktu widzenia, ogranicza jakiekolwiek odpady, tak, że coś się zmarnuje. Jeśli ktoś jeszcze nie zamawiał w mięsnej paczce, to z kodem BARTOSZ10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Dzięki jeszcze raz Mięsnej Paczce za sponsorowanie tego odcinka i lecimy dalej. Zapraszam więc Cię w świat matematyki niezbyt wysokich lotów, ponieważ jak zaraz zauważysz, wszystkie te ryzyka można obliczyć szalenie łatwo. Jeśli chodzi o ryzyko absolutne, bo od tego ryzyka zaczniemy, to ryzyko absolutne jest to ryzyko wystąpienia danego zdarzenia w danej próbce. I oczywiście tą próbką może być próbka kontrolna, jeśli chodzi o badanie, albo jeśli nie ma takiej próbki kontrolnej, możemy sobie wziąć oczywiście po prostu ryzyko takiego zdarzenia w całej populacji. Jakie możemy sobie podać przykłady? Zachorowania na raka płuc, kawał paskudnego nowotworu i patrząc na statystyki ogólne, szacuje się, że wśród osób palących, bo od tego zaczniemy, wśród osób palących ryzyko zachorowania na raka płuc wynosi 10 do 15%. I weźmiemy to sobie w odniesieniu na 1000 osób. Innymi słowy, w zależności od statystyki, na której będziemy polegać, od 100 do 150 osób palących w toku swojego życia zachoruje na nowotwór, na 1000 osób. Czyli 100 do 150 osób palących zachoruje na raka płuc na 1000 osób. Tutaj już warto zauważyć, że oczywiście, ponieważ te statystyki są, można powiedzieć, lekko ruchome, to znaczy jedno badanie może pokazać właśnie statystykę, że to jest 10% zachorowalności palaczy na raka płuc, inne badanie pokaże 15%, to rodzi już jakieś pole do manipulacji, właśnie dlatego najlepiej, oczywiście jeśli w badaniu mamy próbkę kontrolną, którą będziemy kontrolować przez dany okres czasu i wtedy ta próbka kontrolna nam pokaże po prostu właśnie w danej populacji, w danej kohorcie, jakie jest zachorowanie czy ryzyko zachorowania na daną chorobę. Natomiast skupiając się jeszcze raz właśnie na populacji ogólnej, 10 do 15%, czyli 100 do 150 osób na 1000 wśród palaczy zachoruje na raka płuc. Ryzyko absolutne u osób niepalących wynosi 1-2%. Innymi słowy, na 1000 osób, które niepalących, 10 do 20 osób zachoruje na raka płuc. I to tyle, tak naprawdę. Bierzemy sobie właśnie, obliczamy, ile w całej jakiejś tam populacji czy próbce osób zachoruje ostatecznie, czy choruje, jeśli badanie trwało jakiś czas i nam to pokaże właśnie jakie było zachorowanie. W tym przypadku 10-15% dla palących, 1-2% dla niepalących. Teraz czas zająć się ryzykiem relatywnym. Jeśli chodzi o ryzyko relatywne, skupmy się na słowie relatywne, ponieważ tutaj jest jakiś klucz, jakaś podpowiedź a propos tego, o czym myślimy, o czym mówimy. Relatywne, czy innymi słowy, jest jakaś relacja. Jest to ryzyko w relacji, czyli w odniesieniu do innego ryzyka. I ryzyko relatywne będziemy liczyć w ten sposób jako ryzyko absolutne w jakiejś grupie, która jest narażona, eksponowana na dane zjawisko czyli będziemy dzielić ryzyko absolutne wystąpienia tego ryzyka w grupie kontrolnej. Czyli jeśli mówiliśmy, że 15% osób palących jest narażonych na wystąpienie nowotworu płuc i 2% osób niepalących jest narażonych na wystąpienie nowotworu płuc, to będziemy dzielić po prostu 15% przez 2% i koniec końców otrzymamy 7,5. Innymi słowy, jeśli te 7,5 zamienić by na procenty, to możemy podać statystykę, że osoby palące 750% mają większą szansę zachorowania na nowotwory płuc. I czy to jest prawda? Szczerze mówiąc, nie bardzo. To jest owszem w odniesieniu do tej grupy kontrolnej, ale to, co powinniśmy podawać, bo to jest, można powiedzieć, jeden z takich apeli, który jest ponawiany przez olbrzymie grona naukowców, szczególnie tych, których interesuje evidence-based medicine, czyli medycyna bazująca na faktach, jest, żeby absolutnie nigdy nie podawać ryzyka relatywnego bez ryzyka absolutnego. Jeśli ktoś to robi, to jest manipulacja. Jak się podaje tutaj ryzyko absolutne danej interwencji? Będziemy sobie dzielić, czy odejmować 15 minus 2. Tak, po prostu odejmujemy 15% minus 2%. Innymi słowy, ryzyko relatywne będzie wynosić tutaj 7,5, czyli 750%, ale całkowite ryzyko tak naprawdę tego, że osoba paląca zachoruje na nowotwór płuc, to jest 13%.
Tak, to jest ta różnica między 15% a 2%. Jeśli przedstawimy komuś to w ten sposób, to oczywiście już nie będzie takiego straszaka. Palenie jest absolutnie fatalnym nałogiem. Nawet palaczy nie trzeba przekonywać, że jest to głupi pomysł najczęściej. Natomiast ryzyko absolutne tego, że taka osoba zachoruje na nowotwór płuc jest tylko 13%. Uważam, że jest to tylko tak naprawdę 13% większe u osób palących w porównaniu do osób niepalących. Jako drugi przykład weźmy sobie na tapet coś bardziej praktycznego, tak? Czyli możemy sobie wyobrazić jakąś hipotetyczną sytuację, że będziemy sprawdzać działanie jakiegoś eksperymentalnego leku na ryzyko wystąpienia zawału serca w danej populacji. Załóżmy, że ryzyko absolutne wystąpienia zawału serca w tej populacji wynosi 2%. Tak? Czyli 2 osoby na 100 albo 20 osób na 1000 doznają ataku serca. Załóżmy, że w toku obserwacji tego, czy sprawdzania, jak działa ten lek na to ryzyko powstawania ataków serca, czy wystąpienia ataków serca, wyszło, że w danej populacji ryzyko absolutne spada do 1%. Czyli innymi słowy, jeśli jesteś osobą, która bierze ten lek, to wystąpienie zawału serca u ciebie pojawi się tylko w jednym przypadku na 100 albo 10 przypadkach na 1000. I to są nasze ryzyka absolutne. Ryzyko relatywne oczywiście tego będzie wynosiło 1%, czyli właśnie ryzyko absolutne w grupie eksponowanej na ten lek, która bierze ten lek, poprzez ryzyko absolutne naszej próbki kontrolnej, czyli 2%. 1 przez 2 będziemy mieć pół. Czyli innymi słowy, jeśli zamienimy to na procenty, to ryzyko relatywne wynosi 50%. Teraz mamy 2 sposoby tak naprawdę przedstawienia tych informacji. Jeśli chcesz zmanipulować kogoś, żeby wziął dany lek, to powiesz tak. U osób, które biorą ten magiczny lek, na przykład X, ryzyko wystąpienia zawału serca zmniejsza się o 50%. I pomyślisz, kurde, 50%? No wprawdzie, lista efektów ubocznych to jest olbrzymi papirus po prostu, to jest mała książka telefoniczna, ale jeśli to daje mi, czy minimalizuje o 50% moje szanse tego, że wystąpi u mnie zawał serca, no to gra może być warta świeczki. Ile wynosi tak naprawdę zmniejszenie ryzyka absolutnego? 1%. Tak? Bo mamy różnicę między 2 i 1. 2 minus 1 równa się 1%. I teraz, jeśli dam Ci tą małą książkę telefoniczną z efektami ubocznymi i przedstawię informację w ten sposób, że wiesz co, tak naprawdę szansa na to, że biorąc ten lek i oczywiście doświadczając efektów ubocznych, wydając całe te pieniądze regularnie na ten lek, szansa na to, że wystąpił u Ciebie zawał serca jest zmniejszona o 1%. To powiesz, co? Czyli nie dość, że muszę po prostu do końca życia, bo często tak naprawdę leki się przepisuje, do końca życia brać ten lek, wydam na to mnóstwo pieniędzy, będę musiał doświadczać efektów ubocznych, najczęściej brania tego leku, to jeszcze moje ryzyko tak naprawdę absolutne, tak? Czyli nie w odniesieniu do czegoś, całkowite absolutne ryzyko tego, że zawał serca u mnie wystąpi, jest zmniejszone o 1%, tak? Bo one było już małe na początku, 2%, a teraz jest 1%, czyli mamy zmniejszenie o 1%. Jeśli przedstawimy komuś informację w ten sposób, to jest olbrzymia szansa, że po prostu odmówi brania danego leku. I na czym oczywiście polega kłopot? Że informacje najczęściej są przedstawione nie w postaci ryzyka absolutnego, tak? Jeśli chodzi o inferencję, tylko w postaci ryzyka relatywnego. Jakie to rodzi ryzyka? Pierwsze ryzyko jest takie, i mieliśmy takie badanie, które robiło 5-letni przegląd badań z największych i najpoważniejszych żurnali naukowych i okazało się, że w 68% tych badań jedyne ryzyko, jakie było podawane, to ryzyko relatywne. I w 50% tych wszystkich badań, które wzięto na tapetę, czyli to są tysiące badań w przeciągu 5 lat, tylko w 50 w ogóle gdzieś tam w treści badania zostawało podawane ryzyko absolutne. Czyli innymi słowy, jeśli mamy łowców abstraktów, czy jeszcze raz osoby, które, to już akurat nie ma znaczenia, czy mówimy tutaj o laikach, czy mówimy tutaj o specjalistach z danej dziedziny, czy jeszcze raz zarazem dziennikarzach medycznych, bardzo często jest tak, że ci łowcy abstraktu rzucą sobie okiem właśnie na abstrakt i zobaczą, że
dana interwencja, nie wiem, przynosi redukcję ryzyka o 70%, 40%, 10%, 80% i po prostu już naukowe słupki twarde, prawda, lecimy, piszemy artykuł, albo tak, jeśli mówimy o lekarzu, to z miejsc pomyśli, ok, chcę dobrze dla moich pacjentów, przepisujemy taki lek. I mało kto tak naprawdę zada sobie trud obliczenia ryzyka absolutnego, tak? Czy tutaj jakby zmienności tego ryzyka absolutnego po interwencji. I jak widzieliśmy, nie jest to specjalnie ciężkie, to jest matematyka na poziomie, nie wiem, 2. klasy szkoły podstawowej i już mając tą wiedzę, oczywiście można sobie liczyć takie rzeczy. Także to jest pierwszy kłopot. Jeśli ktoś się nie wczytuje, jeśli ktoś nie ma tej wiedzy, to po prostu chwyta ten abstrakt i potem będzie się chwalić, że dana interwencja, nieważne czy to jest lek, suplement, zioło i tak dalej, jest niesamowicie skuteczna, mimo że tak naprawdę skuteczna specjalnie nie jest, jeśli przeliczymy to wszystko na ryzyko absolutne. Drugi kłopot to, wcześniej mówiliśmy sobie o dziennikarzach, czyli osobach, które propagują wiedzę. Drugi kłopot to niestety są lekarze, przynajmniej duża część lekarzy, bo oczywiście zawsze podkreślam, lekarze oczywiście jak w dowolnym zawodzie są różni, są też świetni specjaliści. Mieliśmy badania, które pokazują, że jeśli chodzi o leki obniżające cholesterol, tak, nieważne czy chodzi o statyny, czy chodzi o inhibitory PCSK9 i inne leki, jeśli przedstawiano lekarzom korzyści płynące z brania danego leku w postaci ryzyka relatywnego, to lekarze bardzo chętnie przepisywali dany lek. Jeszcze raz, czemu nie? Jeśli jesteś lekarzem, chcesz pomóc swoim pacjentom. Czemu miałbyś nie przepisać leku, który zmniejsza ryzyko wystąpienia, wprawdzie ryzyko relatywne danego incydentu o 70%. Natomiast w tym samym badaniu pokazano, że kiedy zaczęto przedstawiać rzeczywiste obniżenie ryzyka, czy wartości ryzyka, czyli ryzyko absolutne danej interwencji, to okazało się, że lekarze już nie byli specjalnie chętni, bardzo mała ilość lekarzy była chętna, żeby taki lek przepisywać. Te proporcje zmieniły się z 75% chętnych na 25%. Czyli nagle mamy z 75 lekarzy na 100, którzy stwierdzą, weź ten lek na obniżenie cholesterolu, bo działa korzystnie, mamy spadek o 50 lekarzy, czyli mamy 25 lekarzy na 100, którzy wciąż będą twierdzić, że wiecie co, to ryzyko absolutne, na przykład obniżenie tego o 2% jest wciąż korzystne. Pytanie, oczywiście już pomijając jakieś tam jawne przypadki korupcji, przekupywania, jeśli rzeczywiście by przedstawiać w racjonalny, logiczny sposób i obiektywny ryzyko właśnie danej interwencji, o ile mniej po prostu recept byłoby wypisywanych na różnego rodzaju nonsensowne leki, które po prostu nie działają. Warto jeszcze dodać, że w tym samym badaniu początkowo właśnie 75% lekarzy było chętnych, żeby przepisać dany lek na obniżenie cholesterolu, kiedy ryzyko było przedstawione jako ryzyko relatywne, a ponad 75% pacjentów, oczywiście to nie jest tak, że pacjent weźmie po prostu lek dowolny, też musi wyrazić chęć na to i zgodę. Ponad 75% pacjentów było chętnych, żeby wziąć taki lek. W momencie, w którym właśnie przedstawiono ryzyko jako ryzyko absolutne, to 25% lekarzy chciało przepisać ten lek i ilość chętnych pacjentów spadła o parę dziesiąt procent, mniej więcej 30-40% od stanu początkowego. Co wciąż warto zaznaczyć, wciąż dużo więcej pacjentów było chętnych na końcu, nawet jeśli ryzyko absolutne było niskie, żeby wziąć dany lek, niż było chętnych lekarzy, żeby ten lek przepisać. Tutaj mówimy tak naprawdę o sztuce poniekąd iluzji, czy sztuce percepcji. Na tym polega iluzja, tak? Że przedstawiamy jedną rzecz, która ma odwrócić naszą uwagę od tego, co dzieje się rzeczywiście. I właśnie dlatego jest to manipulacja. Tak? Dlatego jest to właśnie manipulacja najczystszej wody. Zacznijmy badania, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Badanie o wdzięcznej nazwie LRC-CPPT, jeśli chodzi o skrót. Ono wyszło w roku 1984. Dlaczego to badanie jest fascynujące? Już wtedy, w latach 80., generalnie dopóki to badanie nie wyszło, ta hipoteza cholesterolowa wychodziła dosyć mocno z łask. Stwierdzono, dane nie są specjalnie spójne, nie wydaje się, żeby ona miała sens. No i właśnie, wyszło to badanie i wszystko zmieniło. Na czym polegało badanie? Wzięto sobie najpierw próbkę 500 tysięcy mężczyzn w średnim wieku, wybrano wśród nich 3806 osób, które cechowały się najwyższym poziomem cholesterolu. Wśród tych osób wszystkie wrzucono na dietę, która obniżała, nie dużo, ale jakoś obniżała cholesterol. Wśród nich
połowie dano lek cholesteraminę, która ten lek jest używany do regulacji gospodarki kwasami żółciowymi, ale również obniża cholesterol. A drugą osobę wrzucono na protokół placebo. Wymierzono w tym badaniu dwie rzeczy i samo badanie trwało 7,4 roku. Wyszło, że ryzyko śmierci z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego zostało zredukowane u osób, które brały cholesteraminę o 24%. Ryzyko wystąpienia zawału serca, który nie kończył się śmiercią, zostało zmniejszone o 19%. I tu był szał. To było absolutne potwierdzenie tego. Hipoteza cholesterolowa jak najbardziej ma sens. Nagłówki obiegły cały świat, generalnie był szał. No, wprawdzie jakaś tam grupa naukowców stwierdziła, że mamy do czynienia z pełną manipulacją danych i to nawet nie w takim sensie, w którym tobie się wydaje. Generalnie doszło do zmiany progów statystycznych post hoc, czyli generalnie po zakończeniu badania. Nie można tego robić. Jeśli robimy badanie i ustalamy progi statystyczne, te progi statystyczne zostają. Zmiana progów statystycznych po zakończeniu badania to jest jawna manipulacja danymi. Więc zmieniono post hoc progi statystyczne, to jest jedna rzecz, i zmieniono również punkty, które ulegały obserwacji, czyli te tak zwane pierwotne punkty końcowe. Tego się również nie robi. Pierwotne punkty końcowe, które są ustalone na początku badania, nie powinny ulegać zmianom. Więc generalnie zaszło podejrzenie bardzo słuszne, że absolutnie zmanipulowano danymi. I można sobie tutaj przyjrzeć się temu w ten sposób i zauważyć, bo to było prześmieszne. Doszło do manipulacji danymi i wyszły takie liczby. Ale oczywiście ty już wiesz, że te liczby to jest ryzyko relatywne. Ile wynosi ryzyko absolutne tej interwencji? A teraz wybaczcie chichot, ale ciężko inaczej na to reagować. Jak rzeczy wyglądały te wszystkie wartości w kategoriach rozpatrywanych ryzyka absolutnego? Więc śmiertelność z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w grupie placebo wyniosła 2%, a w grupie interwencyjnej wyniosła 1,6%. Jeśli odejmiemy 2 od dwójki 1,6, to wyjdzie nam 0,4%, czyli całkowita ryzyko tego, że właśnie nie umrzemy na chorobę układu sercowo-naczyniowego, zmniejszyło się o 0,4% w grupie biorącej cholesteraminę. Całkowita śmiertelność, i ona jest najważniejsza, tak? Czyli śmiertelność z dowolnego powodu, w grupie placebo wynosiła 3,7%, a w grupie interwencyjnej 3,6%. Innymi słowy, różnica wyniosła, jeśli chodzi o ryzyko absolutne, 0,1%. Czyli osoby, które były w grupie placebo, miały o 0,1% mniejszą szansę śmierci niż osoby w grupie interwencyjnej. I teraz trzeba zwrócić uwagę, że to jest po manipulacji danymi, to jest po zmianie progów między nimi statystycznych, tak? Innymi słowy, jeśli przedstawiono by wyniki tego badania w ten sposób, a powinno się przedstawić je w ten sposób, to praktycznie każdy by stwierdził, nie warto się męczyć z jakąkolwiek interwencją, ponieważ wartości rzędu dziesiątek procentek, 0,4, 0,1, nawet 1, 2, 3% są bez znaczenia, bo to są praktycznie wartości, które zawierają się w jakimś tam, można powiedzieć, naszym przedziale błędu statystycznego. Czyli my naprawdę nie mamy żadnego pojęcia, czy ta różnica nie wzięła się z innych powodów, tak? Może właśnie ta grupa interwencyjna, jak to często bywa, osoby obserwowane, zaczęła po prostu więcej się ruszać. Nie da się tego w pełni wkalkulować w po prostu modele statystyczne. Czyli innymi słowy, generalnie patrząc na wyniki tego badania, można powiedzieć, nie ma absolutnie żadnych tutaj różnicy, nie ma tutaj żadnej relewancji, istotności statystycznej między tymi dwoma populacjami, czyli placebo i interwencją. I jeśli tak by to przedstawiono, to historia niewykluczone, że potoczyłaby się inaczej, jeśli chodzi o promowanie obniżania cholesterolu. Kolejne olbrzymie badanie z roku 2008 nazywało się Jupiter i sprawdzało, jak rozsuwa statyny. Dla osób, które nie wiedzą, one wyszły w roku 86 na rynek. Więc natomiast do roku 2006 był olbrzymi kłopot w ogóle z dostępem do surowych danych, do badań dotyczących nad statynami, więc tak naprawdę ja to omawiałem z jednym odcinków. Te badania nad statynami od ich wyjścia, czyli przez 20 lat do roku 2006, generalnie wychodziły bardzo pozytywne, natomiast nie bardzo dało się to zweryfikować, więc tak naprawdę najciekawsze badania, które nas interesują, wychodziły po roku właśnie 2006 dotyczący statyn. No i właśnie wyszedł Jupiter w roku 2008. On sobie badał właśnie, jak rozsuwa statyna, czyli
lek obniżający cholesterol będzie wpływać na różnego rodzaju pierwotne punkty końcowe. I tymi punktami końcowymi u 18 000 osób z hiperlipidemią, czyli właśnie zwiększonym poziomem lipidów, cholesterolu w krwi, mieliśmy 44% mniejsze ryzyko incydentów naczyniowych, 54% mniejszą szansę na wystąpienie zawału serca, 48% mniejszą szansę na wystąpienie udaru i 20% mniejsze ryzyko śmiertelności z dowolnego powodu. I badanie to zakończono przedwcześnie, bo stwierdzono, że jest nieetyczne kontynuowanie dalej tego badania, bo po prostu oni nie chcą, żeby ludzie umierali, którzy nie biorą statyn. Tak, stwierdzono, te wyniki są takie cudowne, po prostu nie kontynuujemy tego dalej. Oczywiście w tym badaniu nie podano już jako ryzyko, żeby było śmieszne, w kategoriach ryzyka relatywnego, że 25% była większa szansa wystąpienia cukrzycy u osób, które brały statyny. To jest oczywiście omawiane w tym odcinku, o którym mówiłem, gdzie omawiam wszystkie skutki uboczne statyn. No, ale to oczywiście jest pierdoła. Natomiast co wyszło, jeśli chodzi o wartości ryzyka absolutnego? Więc wyszło, że jeśli chodzi o zawały serca ze skutkiem śmiertelnych, to ryzyko absolutne zmieniło się z 0,76% u grupy placebo na 0,35% w grupie interwencyjnej biorącej statyny. Czyli ryzyko absolutne zmieniło się o 0,41%. Czyli innymi słowy, błąd statystyczny. Mamy do czynienia tak naprawdę z wartością, która jest absolutnie nieznacząca, tak? Ona nie ma żadnej istotności statystycznej. Badanie to pokazało dokładnie nic. Badanie to pokazało, i tak powinno zostać zaraportowane, że jeśli przeanalizujemy wartości ryzyka absolutnego, to biorąc statyny i nie biorąc statyn nie będzie właściwie żadnej różnicy. Żadnej istotnej statystycznie różnicy, którą można by przyporządkować magicznemu działaniu statyn. Kolejne duże badanie, Fourier z roku 2017. To badanie tym razem wzięło na tapet nie statyny, a inhibitory PCSK9, mianowicie evolocumab. Tak naprawdę najpopularniejszy przedstawiciel tej grupy leków. I oczywiście inhibitory PCSK9 to jest ta nowa generacja leków obniżających lipoproteinę LDL. W tym badaniu podawano, że obniżała ona średnio lipoproteinę LDL o 59%. Badanie zostało odtrąbione jako olbrzymi sukces, bo zmniejszyło ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego 15 do 20%. My oczywiście wiemy, że jeśli już widzimy parędziesiąt procent, to najczęściej nie znaczy to specjalnie nic. Jak zmieniło się ryzyko absolutne wystąpienia tych chorób układu sercowo-naczyniowego? Zmieniło się tak, że w grupie kontrolnej mieliśmy ryzyko 7,4%, w grupie interwencyjnej biorącej evolocumab 5,9%, innymi słowy zmiana wyniosła ryzyka absolutnego 1,5%. Biorąc pod uwagę na przykład ryzyko absolutne wystąpienia zawałów serca, zmiana ryzyka absolutnego wyniosła 1,2%. Innymi słowy, mimo że badanie zostało odtrąbione jako sukces, tak naprawdę mówimy cały czas o potencjalnie błędzie statystycznym. Bo tutaj jeszcze warto podkreślić, nie było właściwie żadnej różnicy między całkowitą śmiertelnością między grupą interwencyjną a kontrolną. Natomiast mieliśmy parę badań nad inhibitorami PCSK9, które musiały zostać przerwane z powodu nadmiernej śmiertelności osób, które brały te inhibitory PCSK9. Prawda? Natomiast, co jest ciekawe, nie było to specjalnie powszechnie raportowane. Ciekawe czemu. Kolejne badanie dla wszystkich tych biednych pacjentów, którzy nie są w stanie, są określani jako statin intolerant, czyli nietolerujący statyn, czyli innymi słowy skutki uboczne statyn są na tyle paskudne, że pacjenci ci sami odkładają leki. Więc dla tych pacjentów, którzy chcieliby sobie obniżyć cholesterol, zrobiono badanie, które nazywało się CLEAR. Ono wyszło w zeszłym roku i badało wpływ kwasu bembetoinowego na obniżanie cholesterolu. Wyszło, że jest w stanie obniżyć o 26,1% lipoproteinę LDL. Badanie odtrącone jako sukces, ponieważ wyszło, że w tym badaniu tym pierwotnym punktem końcowym było zobaczenie, zmniejszy się potencjalnie, czy jaki będzie wpływ stosowania tego kwasu na występowanie incydentów układu sercowo-naczyniowego o istotnym zdarzeniu. Czyli oczywiście mówimy między innymi o takich rzeczach jak zawały. Wyszło, że o 13%, zobaczcie, procenty coraz bardziej spadają, o 13%
kwasen był w stanie obniżyć występowanie tych incydentów. Oczywiście w ryzyku relatywnym. Ile wynosiła zmiana, jeśli chodzi o ryzyko absolutne? Ryzyko absolutne dla grupy kontrolnej wynosiło 13,3, a dla interwencyjnej 11,7, czyli zmieniło się o 1,5%. Czyli innymi słowy, niespecjalnie się zmieniło. Natomiast nie było absolutnie żadnej różnicy w ryzyku absolutnym, jeśli chodzi o występowanie udaru ze skutkiem śmiertelnym albo nieśmiertelnym. Nie było absolutnie żadnej różnicy, jeśli chodzi o całkowitą śmiertelność przy braniu tego kwasu. Ale wisienką na torcie, żeby zobaczyć, jak się manipuluje badaniami, jest to, że jedna z głównych autorek badania podawała korzyści płynące z brania tego kwasu w postaci ryzyka relatywnego, ale efekty uboczne przeliczyła na ryzyko absolutne. Czyli generalnie było, jak ta dymka rozdymka, ryba wydymka w tym przypadku, było pompowanie po prostu tego badania, jak ten kwas świetnie nie działa na obniżenie ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, ale wystąpienie efektów ubocznych brania tego kwasu zostało przedstawione jako ryzyko absolutne. Jak takie rzeczy przechodzą w ogóle, ten peer review proces, nie mam zielonego pojęcia, ale to jest absolutna kpina. Oczywiście to jest kpina ze środowiska medycznego, z nauki jako takiej, dałoby radę to przeżyć, uważam. Ale najgorsze jest to, że potem właśnie wyniki takich badań są publikowane szeroko w mediach, przekazywane lekarzom na różnego rodzaju konferencjach i oczywiście koniec końców tym niebeneficjentem końcowym jest pacjent, bo to on ląduje z tymi lekami. Jakie wnioski z tego płyną? Pierwsze to jest takie, że jeśli próbujesz analizować badanie naukowe albo ktoś przekazuje ci korzyści płynące z danej interwencji, to upewnij się, że będzie mowa tutaj o ryzyku absolutnym, a nie ryzyko relatywnym. Tak? Chcemy wiedzieć, jakie jest ryzyko absolutne, a nie ryzyko relatywne, żeby być w stanie potencjalnie ocenić, czy rzeczywiście taka interwencja jest skuteczna, czy może być to po prostu wartość, która jest z czapy, jest po prostu w granicy przedziału błędu statystycznego. Drugie jest takie, że warto sobie zauważyć, że jeśli chodzi o śmiertelność z dowolnego powodu, właściwie wszystkie te badania, i to się tyczy tak naprawdę praktycznie wszystkich badań dotyczących obniżania cholesterolu, jest praktycznie zerowe. Innymi słowy, nawet jeśli cokolwiek jest wykazywane, jeśli chodzi o śmierć, czy ryzyko śmierci z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, to co jest przemilczane, to, że obniżanie cholesterolu dosyć mocno wpływa na występowanie nowotworów. Osoby, które mają obniżony cholesterol, dużo częściej będą chorować na nowotwory. I właśnie dlatego całkowita śmiertelność w takich grupach jest praktycznie zerowa. Tak? Znaczy zerowa jest różnica między osobami, które obniżają i nie obniżają. Natomiast oczywiście jakość życia osób, które będą obniżać statynami cholesterol, to już jest zupełnie inna sprawa. Takie życie, bym powiedział, to nie jest życie. Natomiast oczywiście zamiast patrzeć się na ryzyko absolutne tej interwencji obniżających cholesterol, najlepiej statyn, oczywiście one są wciąż najpopularniejsze, to możemy spojrzeć na metaanalizę i przegląd systematyczny, który to badał. Przypominam, jak zawsze, przegląd systematyczny, metaanalizy to są badania, które po prostu często biorą od paru do paru dziesięciu różnego rodzaju badań i żeby zwiększyć po prostu siłę wnioskowania statystycznego, sumują ich dorobek. I jak branie statyn wpłynęło właśnie analizując parędziesiąt badań nad statynami, jeśli chodzi o ryzyko absolutne. Jeśli chodzi o śmiertelność z dowolnego powodu, branie statyn obniżyło ryzyko absolutne o 0,6%. Błąd statystyczny. 0,7% dla zawału serca. Błąd statystyczny. 0,3% dla wylewów. Błąd statystyczny. Tutaj mówimy o zarówno pierwotnej, jak i wtórnej prewencji. Pierwotna jest, jeśli jeszcze po prostu takie incydenty nie wystąpiły u danej osoby. Wtórna jest, kiedy wystąpiły i chcemy zapobiec nawrotom. Czyli generalnie można powiedzieć, branie tego nie daje praktycznie żadnej gwarancji, jeśli chodzi o środki obniżające cholesterol, tego, że czemukolwiek zapobiegniemy. Ja mógłbym tutaj, to jest może temat na osobny odcinek, mógłbym pokazać badania pokazujące, że głaskanie psów, czy ogólnie posiadanie jakiegoś zwierzaka w bardziej znaczący sposób wpływają na obniżenie śmiertelności z dowolnego powodu niż branie statyn. Ruszenie tyłka, jakieś minimalnej ilości ruchu będzie miało wpływ. Branie magnezu będzie miało większy wpływ. Dlatego ciężko traktować, patrząc na dane, czyste dane naukowe, nie ryzyko relatywne, ryzyko absolutne, ciężko traktować kogokolwiek, kto po prostu nie wiadomo jak chwali
te leki, co jest najgorsze, dochodzi jeszcze do oczerniania, że mamy statin denial, tak? To znaczy, że będziemy poddawać pod wątpliwość działanie statyn, tak? Ty chamie, ty prostaku, tak? Ty nieuku. A prawda jest taka, że jeszcze raz nie ma praktycznie żadnych dowodów dobrych, żeby te leki miały praktycznie jakiekolwiek działanie. Było też takie badanie, które ja pokazywałem też w innym odcinku, że to było jedyne badanie takiego rodzaju, które używało odpowiedniej metodologii, żeby zobaczyć, jak branie statyn przez 5 lat wpływało na wydłużenie długości życia i wyszło, że po 5 latach będziemy mieć średnio wydłużenie życia o 3 do 4 dni. Można powiedzieć, tak, to się dekadami rozwija i tak dalej, te najlepsze korzyści będą widoczne dalej. Korzyści są naprawdę minimalne i ja cały czas powtarzam od wielu lat, jedyne korzyści, uważam, które rzeczywiście statyny przyniosą, bo statyny mają działanie przeciwzapalne, to jest u osób, które odmawiają jakiejkolwiek innej interwencji. Jeśli ktoś się wypina na dowolną interwencję, nie chce zmienić diety, nie chce się ruszać i tak dalej, wtedy coś statyny zapewne zrobią. Będzie jakaś tam niewielka korzyść. Natomiast korzyści są dużo większe z napadu wielu innych interwencji, które i nie kosztują pieniędzy i nie przynoszą skutków ubocznych. Dzięki serdecznie jak zawsze za wysłuchanie tego odcinka. Wszystkie różnego rodzaju pytania, obserwacje, anegdoty medyczne, uwagi są mile widziane. Jak będę mieć czas, to postaram się oczywiście odpowiedzieć na jak najwięcej z nich. Jak zawsze polecam swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak nauczyć się dowolnego języka od A do Z, czyli jest to pełen system taki uniwersalny nauki języków, aby przestać płacić nauczycielom, szkołom językowym, wydawać niepotrzebnie pieniądze na różnego rodzaju aplikacje i tym podobne. Kurs Kuźnia Ekspertów, czyli Experts Incubator, gdzie pokazuje, jak nauczyć się dowolnej dziedziny od A do Z, jak przyswajać wiedzę, nie zapamiętywać, tylko przyswajać wiedzę. Czyli właśnie to będzie obejmowało naukę zapamiętywania, tworzenie rozumienia, wdrażanie informacji, tworzenie pętli informacji zwrotnych i wiele, wiele więcej. Również kurs o 1 za daleko, gdzie pokazuje, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe u pań i panów oraz radzić sobie z różnego rodzaju uporczywymi kłopotami z kurą głowy, między innymi uporczywym łupieżem. Jak zawsze 3 piosenki rockowe przypięte w pierwszym komentarzu pod filmikiem. Badania prawdopodobnie będą w opisie, bo nie ma ich tutaj aż tyle. Również w opisie, jeśli ktoś rozwinie, jest link do mojego newslettera, można go kliknąć, wprowadzić swój adres mailowy i tam z kolei właśnie wysyłam artykuły, jeśli to kogoś interesuje na temat pamięci języków obcych i czasami analizy badań naukowych. Z kolei jeśli ciekawiło Cię wszystko to, co powiedziałem w tym filmiku, te informacje, to można je ściągnąć w łatwej formie fiszek elektronicznych. Innymi słowy, można ściągnąć te fiszki, zacząć uczyć się tych informacji, jeśli ktoś po prostu zawodowo ich potrzebuje, albo jest po prostu pasjonatem tych tematów. Ta opcja jest dostępna dla patronów. Patronat kanału kosztuje 40 zł miesięcznie. Można nawet na 1 miesiąc się zapisać i fiszki są dostępne do tego filmiku i ostatnich już 90 paru filmików, więc można sobie zbiorowo ściągnąć, jeśli ktoś ma ochotę. Również dla patronów jest dostępne forum, gdzie można mi zadawać pytania oraz sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam najciekawsze badanie właśnie z krótkim moim omówieniem i komentarzem. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.